Cześć wszystkim, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Kolejna naprawa, całkiem poważny pacjent dzisiaj. Klient zgłasza, że jest problem z pobieraniem kawy, to znaczy młynek kręci, ale młynek nie pobiera ziaren. Tak jakby na mój gust dostała się tam wilgoć. Być może nachlapane zostało do młynka podczas nalewania wody do zbiornika, być może stoi w wilgotnym miejscu. Wszystkiego się zaraz dowiemy. Także zaczynamy kolejną naprawę, zapraszam. Dzisiaj bez rękawiczek, ja jednak wolę pracować bez rękawiczek. Zabijcie mnie. Nie lubię. Materiałowe o wszystko mi się zaczepiają, poza tym tu jest woda, za chwilę mam je mokre. Gumowych, po prostu nie toleruję gumowych, lateksowych rękawic. Zaraz mam całe ręce spocone. Trudno. Zaczynamy. Ponieważ problem jest w młynku, może zjedźmy trochę niżej. Kartka z telefonem do klienta. Mamy tutaj trochę kawy. Nie będziemy jej marnować. Nie będziemy marnować naszego złota, bo kawa to złoto. Ja już jestem po 6 dzisiaj, a jest godzina 8:20, poniedziałek, no ale w poniedziałek rozruch jest trudny. Słuchajcie. Zajrzymy tutaj od spodu też, czy coś tu się nie dzieje. Ten ekspres był całkiem niedawno u nas na wymianę. Tutaj jest taki mechanizm z silnikiem napowietrzającym mleko. On przez Nivonę jest nazywany mechanizmem regulującym temperaturę mleka. Gruba naprawa. Żałuję, że jeszcze wtedy nie nagrywałem, bo naprawdę ciekawa naprawa. Ściąganie tego ekranu. Robiłem to pierwszy raz, akurat tego modelu nigdy nie naprawiałem. To znaczy naprawiałem, ale nigdy nie miałem tu usterki pod ekranem. Wyciągamy zaparzacz. Trochę tu bałaganu mamy. Coś tu się działo dziwnego, bo aż tyle tej kawy, tym bardziej, że ten ekspres u nas był, być tu nie powinno. Za chwilę zabieramy się do dobrania się do młynka. Dobieramy się od młynka od góry. Ja to pokażę telefonem drugim. Pracuję na razie nad zakupem kamery, nad zakupem jakiejś bezlustrzanki, bezlusterkowca, ale na ten moment musimy sobie radzić tak. Więc jak spojrzymy tutaj i pozrzucamy wszystko, co możliwe. W momencie, gdy spojrzymy tutaj od góry, w przyszłości będzie to na kamerze z góry, musimy powyciągać z tej strony i z tej strony. To są gumowe takie zaślepki, pod nimi są śruby, także zabieramy się za to, wracamy do głównej kamery. Śrubokręt. I teraz tego nie widzicie, zobaczyliście ten widok z drugiej kamery, może coś ostrzejszego mi się przyda. Czy ja mogę zjechać jeszcze niżej? Nie, to mamy max. Co tam u was słychać, powiedzcie? Czy poniedziałku? Bo u mnie wszystko w porządku. Trochę pograłem na PlayStation 5 w weekend, znalazłem trochę czasu, żeby się wyluzować, bo pogodę, nie wiem jak u was, ale my właściwie tutaj Pruszków Warszawa mamy 1,5 miesiąca z malutkimi przebłyskami. Ciemność, zimno, mokro, masakra, depresja. No ale co zrobić? Jak to mówią, jest zima, to jest zimno, tylko to na zimę nie wygląda. To jest jakaś jesień od października zeszłego roku. Wszystkie te gumki mamy wyciągnięte. No to wykręcamy. Jaką to już nie pamiętam, mamy tutaj Torxa. Zakładam sobie mój profesjonalny, przedłużany klucz i lecimy. Dwóch wkrętów tutaj nie ma po środku, już widzę, ale to jakby wielkiego wpływu nie ma, bo wszystkich jest ich tu w sumie 6. Odkładamy i wyciągamy klosz. Tu jest taka spinka, bardzo fajnie przemyślane. Zaciskamy i wyciągamy cały klosz, czy jakby to zwał. Teraz trochę wam pohałasuję, no ale to bez tego się nie obędzie. Staram się jak najszybciej. Wyciągamy resztki kawy. I tu górę mamy. Zaraz wam pokażę z drugiego ujęcia, co my tu widzimy.
Na pierwszy rzut oka śladów zalania tu nie widać. Podnieśmy tą gąbkę. Ona jest sucha. Tu wszystko wygląda nieźle. Kręcimy dalej. Kręcimy dalej, gąbka na bok. Wyjmijmy sobie pojemnik na wodę. A tak wracając, gracie na Playaku? Gracie na PlayStation? I w co gracie? Dajcie znać, w co gracie. Ja właśnie męczę Dead Space, ale z racji olbrzymiej ilości czasu, jaką posiadam, wolnego, no to idzie jak krew z nosa. Ale gra jest zacna. Remake Dead Space'a na PlayStation 5 przynajmniej. Gra jest zacna. Słuchajcie, jakie kolejne ruchy? Ruch podstawowy już widzę, którego nie zrobiłem i zaraz będę cały w kawie. Wyjmijmy tą tacę z wodą. Co z nią zrobimy? Może gdzieś tu. Nie mam jeszcze do końca przemyślanego całego tego terenu tutaj mojego pracy, ale no to wyjdzie wszystko. Wszystko się tutaj w praniu okaże. Wyjmijmy jeszcze, właściwie wyjmijmy jeszcze klapkę i zobaczmy, co tu się dzieje. No ja tu szczerze mówiąc, poza tym, że kawa jest zmielona w pył, jakichś większych problemów nie widzę, ale już czuję, że kawa się zbryliła. Mam na to swoją metodę. Wkładamy tutaj taki delikatny, chciałem powiedzieć brzeszczocik, ale to nie jest brzeszczocik, taką wyciorek, właśnie tego słowa mi brakło, wyciorek, i ja tu czuję, że albo tu się dostała rzeczywiście wilgoć do młynka, albo jest źle wyregulowany młynek. Zaraz wam pokażę, co ja tam z tego młynka wyciągam. No ale kawa jest zmielona w pył. Pamiętajcie, ta regulacja, ona jest jak najbardziej przydatna, natomiast niewiele osób wie, że kawę można tak drobno zmielić, że nie przeciśnie się przez nią woda. I to jest jakby mały problem, bo ekspres to wykryje i przerwie proces parzenia. Natomiast jak ta kawa jest tak drobno zmielona, ona tu potrafi cały młynek zapchać. Ja na razie próbuję odratować ten ekspres od zewnątrz. Oczywiście i tak ten młynek będzie trzeba wyciągnąć, ale wydaje mi się, że uda nam się go odratować w ten sposób, udrażniając mu po prostu kanał zrzutowy. I teraz spójrzcie z drugiego ujęcia, co tu się dzieje. To jest wszystko, co ja wygrzebałem z młynka. Dokładnie nie wiem, czy to będzie widać stamtąd. Jeszcze widać, że tam trochę kawy jest, ale tam kawy jest zawsze dużo. Natomiast to wszystko spowodowało, że zablokowało młynek. I zobaczcie, to wygląda jak kakao. To jest zdecydowanie za drobno zmielone. Ok, wracamy. No i co? I musimy dostać się do młynka. Kolejny krok. Ściągamy górę. Ona jest tutaj na taki... nie spodziewałem się tego. Miałem powiedzieć, że ona jest tu na zatrzaskach, natomiast w życiu tak łatwo górny panel w Nivonie mi nie zszedł. Nie mam już gdzie tego układać. No ale niech pójdzie nam tutaj. I mamy dostęp do młynka. Na ten moment, czy będę chciał ściągnąć? Może ściągnijmy ten tylny panel, będzie nam prościej. Jedna i druga śrubka zwana wkrętem, jak zwał, tak zwał. I teraz tu mamy zatrzaski. Całość idzie nam chyba do góry, z tego co pamiętam, tak? O, muszę sobie przypomnieć. To jest jeden z modeli Nivony, który rozbiera się zupełnie inaczej niż takie najpopularniejsze modele. Poza tym, no to jest Nivona już taka wyższa półka, bo jak spojrzycie, dwie grzałki, te takie podstawowe Nivony domowe, bo to też jest domowy ekspres, ale już taki też bardziej biurowy. Te podstawowe domowe Nivony mają jedną grzałkę. No ale nas na razie grzałki nie interesują, bo tu wszystko działa, przynajmniej z tego, co mówi klient. My jesteśmy zainteresowani młynkiem.
Więc wyciągamy kolejne gąbki. Te gąbki to jest wyciszenie młynka i to naprawdę robi robotę. Natomiast wadą tych gąbek, w momencie gdy tu macie zbiornik wody, jak chlapniecie nalewając wody, bo do czego zmierzam? Nie nalewajcie wody do niwony żadnym dzbankiem. Po to ten pojemnik jest wyciągany na wodę, żeby go wyjąć, włożyć pod kran, nalać wody. Tu jak chlapniecie, ta gąbka ściągnie wilgoć, ona nie wysycha, bo ona jest tu szczelnie zamknięta i cała ta wilgoć włazi do młynka. A jeszcze, to wiem nawet ze swojej prywatnej niwony, robi się tu pleśń. No i jakby niby przeparza się ta pleśń, ale jednak musicie mieć świadomość, że pijecie pleśń. Nic fajnego. Dostęp do młynka mamy. Słuchajcie, ja teraz tutaj nie pokażę wam tego, bo nie mam ujęcia od góry profesjonalnego, a tu będzie trochę walki ze ściągnięciem takiej nakładki regulacyjnej, tej plastikowej tutaj czarnej. No i nie mam wam jak tego pokazać, ale wracamy zaraz po zdjęciu tej nakładki. Słuchajcie, postraszyłem was, że to będzie ciężkie. Wziąłem moje profesjonalne narzędzie i widzę, że w tym modelu niwony producent przemyślał odpinanie tej klapki. Przemyślał odpinanie tej klapki, już wam pokazuję dlaczego. Tak mówię. Przemyślał odpinanie tej klapki, ponieważ są tu zrobione takie zaczepy. O, ona już chodzi. Podważacie je dwa, na przykład takim dziobakiem, nazwijmy to. I to wam schodzi. W modelach niwony tych prostszych, tych takich typowych, no ciężko mi wam mówić o modelach, bo ja nie lubię mówić konkretnymi modelami, bo to i tak nie zna tych modeli. Będzie to w opisie filmu, jaki to jest model niwony, więc możecie sobie spojrzeć. W tamtych modelach bardzo ciężko to schodzi. Tutaj jest to po prostu banalne. Mamy dostęp do młynka. I słuchajcie, ja nie muszę tego młynka wyciągać, bo jestem w stanie wyciągnąć z niego żarna, a zwłaszcza żarna, źle mówię, górne żarno, mając tutaj dostęp do regulacji. Ale od razu wam powiem, chodzi to masakrycznie ciężko, ale się ruszyło. Odkręcamy na maksa. Czymś to musimy sobie podważyć, bo palcami chyba nie... A jednak wyciągnę. I zobaczcie, co tu się dzieje. To wszystko jest kawa zmielona jak kakałko. Co tu się wydarzyło? Ekspres chodził, nagle to się tak wydarzyło. Sprawdzimy, wyczyścimy to wszystko. Polerujemy tutaj na błysk. No i wracamy po tym, jak będzie to czyste. Słuchajcie, wszystko mamy wyczyszczone. Tutaj się nie przejmujcie, że nie jest to tak idealnie. To nie musi być idealnie. Tu za chwilę będzie mieliła się kawa, to będzie tak wyglądać. Kluczem było wyczyszczenie tutaj tego kanału, aż tam do końca. Ja już tu trochę odkurzyłem, żeby wam nie hałasować. Więc górne żarno też wyczyszczone. Wkładamy to w ten sposób, że te języki, które tu widzicie, muszą się spasować tutaj z tymi otworami. O tak. Przekręcamy, sprawdzamy, czy wszystkie weszły. I ja to robię w ten sposób, że przekręcam regulację na maksa i cofam tak o 3 godziny, patrząc na, jakbyśmy patrzyli na zegarek. I w tej chwili już tu w środku trochę odkurzyłem, jak widzicie, tu też trochę ogarnąłem, nie bardzo, bo nie bardzo. Składamy to w miarę do kupy i sprawdzamy, czy działa, regulujemy młynek. Pokażę wam, jak ja przeprowadzam regulację młynka w takim ekspresie. Tak więc trochę porządku, bo bałagan nas zgubi. Chociaż nie da się w serwisie ekspresów do kawy trzymać porządku. Wszystko jest w kawie, wszystkie ubrania są w kawie. No ale co poradzić. Zaparzacz. To wszystko działa super, bo tak jak wspominałem na początku, ten ekspres był u nas na przeglądzie całkiem niedawno, więc wszystko jest wyczyszczone, wysmarowane. To mamy taca ociekowa słusznych rozmiarów, jak i ekspres. Mamy tacę ociekową. Czekajcie, idę do studni. Możesz. Tak, wiem, nie będę śpiewał, nie potrafię. Nie będę was
swoim antytalentem obarczał, że tak powiem. To mamy złożone, to mamy złożone. Musimy włożyć jeszcze hopper, pojemnik na kawę. Musimy go wpiąć, ponieważ tu są czujniki, które widać albo i nie widać tu. One wykrywają, że jest kawa. Jeśli jej nie będzie i nie będzie to podpięte, to będą nam pokazywały brak kawy. Wodę mamy. Ekspres trochę cofnę. Wodę mamy. Czy to nam tu dobrze weszło? Dobrze weszło. Słuchajcie, na razie nie zakładam regulacji, na razie nie wkładam tych gąbek, robimy testy. Ważna rzecz. Nie założyłem, będzie nam się rozsypywać kawa. Gdzie ty, dziadu, masz włącznik, bo nie pamiętam, tu gdzie każdy. Odpalamy. Zamknij pokrywę, czyli tak właśnie. Po pierwsze, musimy włożyć tą kieszonkę tutaj, tą klapkę. Jest. I o to właśnie chodziło. Gdzie ja mam jakiś nadający się do kamery pojemnik? Jest. Przygotujemy sobie od razu szklankę naszą, prezentacyjną. Proszę płukać. Bardzo fajny ekspres, ale powiem wam, że czy ja wiem, czy aż taki jest mi potrzebny? No Nivona dobra firma, ja polecam Nivonę. To są fajne ekspresy, fajnie skonstruowane. Możemy puknąć, bo tu wszystko pozasychało, trochę słabiej się leje z jednej dyszy, ale już jest ok. Kawę klienta, bo na takiej najlepiej regulować młynek, a wsypmy całą. Zwracajcie uwagę, to każdy serwisant chyba, który już jakieś tam doświadczenie ma i przez parę miesięcy, lat naprawia ekspresy, zwracajcie uwagę, czy do takiego pojemnika, czy każdego innego, jak sobie podsypujecie kawę, bo czasami klient przywozi ekspres z czubatym hopperem kawy, że nie wpadnie wam tu żadna śrubka, bo śrubka dla młynka, jak się dostanie między ostrza, no to jest często tragedia. Także na to trzeba zwracać uwagę. Ja tak załatwiłem 1 czy 2 młynki w swojej karierze i to najgorsze, że były to młynki ceramiczne, bo młynek stalowy ma szansę przeżyć, natomiast ceramika się kruszy i robimy sobie i koszty, i robotę. Słuchajcie, kawa jest, woda jest, młynek jakoś tam na oko ustawiłem na pierwsze mielenie. Pierwszej kawy ekspres może nam nie zrobić, ponieważ wszystko to, co będzie się mieliło, będzie wypełniało te wyczyszczone przeze mnie kanały. Więc zacznijmy od espresso. Parametry jakiekolwiek. Tu przytrzymajmy, bo to jest nieprzykręcone. No i jak słyszycie, wy nie słyszycie po dźwięku, ale ja słyszę, że kawa się mieli. Czy ona się teraz zrobi? Według mnie nie, ale może mnie zaskoczy. Czyżby? Nie podważaj mojej wiarygodności. Może być tak, że jest bardzo grubo ustawione zmielenie i po prostu mieliło się jej tyle, że zdążyła wypełnić te kanały młynka. Ok. Anuluj. Czekamy, aż ekspres zakończy pracę. Zmielimy jeszcze raz, tym razem do filiżanki, żeby widzieć, jakiej jakości jest ta kawa i będziemy regulować młynek na podstawie wyglądu kawy i wyglądu fusów. Ekspres skończył, buczenie, ryczenie podstawiamy taką, może jeszcze inaczej. Przepraszam was, że jest taka brudna, no ale nie będę tej filiżanki mył co 5 minut za każdą próbą. Kawa jest, espresso, tym razem już, ponieważ ja testuję zawsze na najmocniejszej mocy. Nie wiem, czy to widzicie w kamerze. Przechodzimy na start. Mamy ustawione 50 ml, ta filiżanka ma 70 ml. Ustawmy 60, 70, sprawdźmy przy okazji, czy dobrze odmierza. Jedziemy. Słyszę po
No właśnie, słyszę po dźwięku, że kawa jest pewnie za grubo zmielona, bo zaparzacz nie dał rady się zamknąć. Było jej objętościowo za dużo. W ekspresach w większości działa to tak, że ekspres ma jakąś tam zaprogramowaną długość czasu mielenia. Powiedzmy, żeby łatwo się liczyło 10 sekund, oczywiście to jest z reguły dużo mniej. I teraz tak, jak kawa mieli się grubo, to w te 10 sekund namieli nam się objętościowo zdecydowanie więcej kawy, niż gdy ustawimy miałkość tego mielenia na dużo mniejsze. Jakby im grubiej zmielimy kawę, tym w zadanym czasie zmieli się jej objętościowo więcej. Więc tutaj musimy teraz wydobyć naszą kawę z powrotem, bo szkoda jej marnować. Ja wam zaraz pokażę fusy. Będzie widać, jak to się zmieliło. Pozytywem jest, że się mieli, więc obstawiam, że usterkę mamy z głowy. Kwestia tylko regulacji. Zajrzyjmy do fusów. Panel do góry. Wężyk nie. Ten wężyk ma tutaj trzymadełko. No i spójrzcie, to są wióry. To jest zdecydowanie za grubo zmielona kawa, więc to wysypiemy, żebyśmy kolejne, no nie będę tego teraz czyścił, bo to nie ma sensu, żebyśmy kolejne próby mieli na sucho. Krótka wichura. Niestety odkurzacz w serwisie to nieodłączny przyjaciel. Nie wyłączam już ekspresu. Przekręcam. Jak widzieliście te kółka na młynku, przekręcam o, no tak z doświadczenia, o 6-7 tych dziurek. Tu wszystko wygląda dobrze. Zakładam klosz z powrotem. Wsypujemy kawę z powrotem. I kolejna próba. Pamiętajcie, że teraz w kanałach młynka jest dużo zmielonej tej kawy za grubo, więc pierwsze jakby mielenie będzie niemiarodajne. Parametry się zapamiętały. To pierwsze mielenie teraz to służy tak naprawdę wymieleniu tej kawy za grubo zmielonej i dopiero następne będzie miało miarodajne. Co prawda skończyła mi się już kawa klienta, ale już zaparzacz się domknął. Pójdziemy w moją kawę. Dosypujemy. Parzy się pięknie, tylko tutaj widzę, co prawda ekspres wyświetla prośbę o czyszczenie. Jest tu jakiś problem z lewą dyszą, pewnie wpadł jakiś paproch. Teraz, czy nadal mam teflonowe ręce? O, udało się. Jeszcze tutaj tak profilaktycznie do obu wylewek, jakby tam coś miało siedzieć. Tą kawę wylewamy, ona nie jest miarodajna, może tutaj trochę przetrę, bo zaczyna to źle wyglądać. A wizualia też pewnie są dla was ważne. Dół. Możecie tak czasami, jak wam wpadnie jakiś paproch, tylko oczywiście z wyczuciem, ponieważ tu jest ekran dotykowy, możecie sobie tak stuknąć delikatnie, często to pomaga. Ta sama kawa, te same ustawienia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że już ta poprzednia kawa wyglądała nieźle. Zaparzymy tą. 70 ml, czyli mniej więcej czubaty ten filiżanek. Mogłem ją przetrzeć, żebyście widzieli, jakiej jakości jest ta kawa, no ale jak widzimy, leje się już z obu wylewek. To nawet trochę uniosę. Ja to oczywiście jeszcze przeczyszczę na koniec. No kawa wygląda pięknie. Spójrzcie. Jak pięknie rozwarstwia się krema, czyli ta pianka od kofeiny nie zobaczycie na własne oczy. Wygląda dobrze. No to teraz test fusów. Moim zdaniem, mimo że kawa wygląda dobrze, fusy jeszcze są za grube. Więc kolejny raz. I to jest taka praca. Metoda prób i błędów. Oczywiście doświadczenie daje wam to, że robicie to szybciej. Ja pamiętam, jak jeszcze zajmowałem się gastronomicznymi ekspresami i tam ustawialiśmy te młynki, które możecie zobaczyć w kawiarniach, te duże młynki.
Jak zaczynałem to robić x lat temu, no to taka regulacja potrafiła mi zająć pół godziny. Teraz myślę, że w zależności też od młynka, bo bywają problematyczne, bywają ze stępionymi żonami, ale powiedzmy, że jeżeli młynek gastronomiczny jest sprawny, to od 5 do 10 minut, tylko w takich młynkach już ustawiamy za pomocą wagi. Gramaturę mierzymy na wadze, na czasie, pracujemy na czasie parzenia. W ekspresie jest prawidłowe ciśnienie. Tutaj pracujemy na raczej organoleptycznie podchodzimy do sprawy. Koper na bok, jeszcze dokręcamy. I myślę, że teraz ja w tej chwili znowu skręciłem na drobniejsze mielenie. O jakieś 3-4 oczka tam na tym młynku, bo nie bardzo mam pomysł, jak wam to tłumaczyć. A mając kamerę od góry będziecie to widzieć, no ale to dajcie mi jeszcze chwilę. 2 ostatnie kawy. Ta, jakby to co wspominałem, ma wymielić nam poprzednie ustawienia, że tak powiem, czyli to co już zalega w kanałach młynka i następne mielenie, to mielenie testowe, czy wszystko jest w porządku. Także za chwilę wracamy. Słuchajcie, ostatni test, te same parametry, mielimy, parzymy kawę i jeśli wszystko będzie dobrze, temat mamy załatwiony, no ale zobaczmy. Syfu się narobiło, no ale to wszystko jest kawa. Nie da się tego uniknąć. Ja już widzę, że gęsta mikstura. Okej, nie będziemy tracić czasu, mamy dużo roboty. Pięknie zaparzona kawa, zobaczcie jak tam się buja, jak tam się dzieje magia. Wiem, gadam o tym jak głupi, ale ja to uwielbiam na to patrzeć. Słuchajcie, wszystko wygląda dobrze, jeszcze dla potwierdzenia. Nie wiem, czy to widać, ale fusy już się układają w tak zwane kejki, w tak zwane ciasteczka. One się tu oczywiście rozpadają, bo spadają z wysokości, więc naprawę uznaję za udaną. Ja to teraz składam do kupy, czyszczę i widzimy się na podsumowaniu. Słuchajcie, podsumowując, Nivona, konkretny model, już patrzę, typ 568, symbol NICR1030, naprawa zakończona. Rozeszło się o regenerację młynka, o regulację młynka, wyczyszczenie z całego tego miału. Co było powodem? Ciężko powiedzieć. Albo klient kręcił sobie regulacją, w biurach tak bywa, jest wiele osób, a no, uwierzcie mi, jak w ekspresie jak w biurze jest wiele osób i znajduje się w ekspresie element, którym można pokręcić, to bankowo znajdzie się ktoś, kto nim pokręci. To jest jakby reguła, złota reguła serwisów kawowych. Mogła też się dostać wilgoć, chociaż jej tam było niewiele. No w każdym razie zapchał się młynek. To się zdarza w Nivonach, robimy takich usterek kilka miesięcznie. Widzieliście jak to zrobić, akurat to jest przykład takiego bardziej skomplikowanego ekspresu. Na bank trafi nam się jakaś prostsza Nivona z taką usterką, to też wam pokażę. Poza tym w Nivonie będę chciał wam pokazać jeszcze kilka napraw, ale nam tutaj życie przynosi scenariusze, więc jak się będą trafiały kolejne ciekawe rzeczy, będziemy je nagrywać, będę je wam pokazywał. Ekspres działa, wyregulowany, kawa jest przepyszna, no ale Nivona słynie z tego, że kawa jest przepyszna, esencjonalna, taki syrop prawie kawowy z dużą ilością tej pianki, tej kremy. Dziękuję wam za uwagę. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Sekcja komentarzy jest wasza, napiszcie co chcielibyście zobaczyć. Mamy tu cały przegląd ekspresów do naprawy, także będziemy się w miarę możliwości starali spełniać wasze życzenia. Jeśli wam się podobało, łapa w górę. Jeśli wam się nie podobało, łapa w dół. Napiszcie co sądzicie, napiszcie co wam się nie podobało. Ja będę starał się to poprawić. Kanał Coffee Doctor. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.